Dzień dobry Państwu, mam na imię Olaf Stambuldзys. Witam serdecznie. Znajdujemy się obecnie w Gdańsku, na Morenie. Tuż za moimi plecami jest szkoła podstawowa numer 1 imienia Mariusza Zaruskiego. Jeszcze dziś rano sprawdzałem oficjalną stronę tej szkoły i na liście zatrudnionych tam nauczycieli widnieje mężczyzna, pedofil. Człowiek, o którym robiłem już film 3 lata temu. Wtedy anonimowo, dzisiaj oficjalnie, pod swoim imieniem i nazwiskiem. Drogi rodzicu, jeżeli posyłasz swoje dziecko do szkoły podstawowej numer 1 na Morenie w Gdańsku, sprawdź, czy nie dostanie się ono w ręce pedofila. Jednocześnie pragnę Państwa uspokoić. Jeżeli mają Państwo córki, ja sam jestem ojcem 3 córek, to raczej, bo nie będę ręczył za jutrzejsze preferencje pedofila, raczej uwielbiał on młodych chłopców. Pedofil znajduje się w tej szkole od ponad 30 lat. Ja sam się tutaj uczyłem i osobiście widziałem, jak na basenie wielokrotnie podpływał on znienacka od tyłu do dzieci, do chłopców i rzucał się nagle na nich od tyłu, brał ich między swoje nogi, ściskał rękami i nogami i masą swojego ciała ciągnął ich w głąb, w toń wody. Zatapiał. Ale to nie wszystko. Wtedy, gdy uczeń, chłopczyk, był już pod wodą, na dnie, głęboko i nie mógł krzyczeć, wtedy ten człowiek łapał te małe dzieci za genitalia i dopiero wówczas wypuszczał ze swoich objęć, żeby mogły wypłynąć i się nie potopić. Kiedy ja i mój przyjaciel z klasy spostrzegliśmy, co tam się dzieje, przez cały basen 45 minut uciekaliśmy przerażeni dookoła basenu, żeby tylko nie dostać się w ręce pedofila. Między innymi te moje zeznania znajdują się na policji. Oprócz mnie do dzisiejszego dnia zeznawało dziesiątki, setki osób. O dokładne dane proszę zwrócić się do policji, do prokuratury, do ratusza. Bo wszyscy wiedzą o pedofilu z Gdańska. Osobiście pisałem maile do pani prezydent miasta Gdańska, pani Aleksandry Dulkiewicz. Mając nadzieję, że pani Aleksandra, będąc w podobnym wieku jak ja, zrobi coś z pedofilem z Moreny. Naiwnie wierzyłem, że sprawa szybko się rozwiąże. Pracownik pani Dulkiewicz odpisał mi wówczas na maile. Sprawa ruszyła, ale potem dziwnie przygasła. Ufałem, że w tych czasach, gdy niegdyś na pobliskim Suchaninie, dzielnicę obok, tam jest Suchanino, inny nauczyciel za samo dotykanie chłopców za włosy, chcąc sprawdzić, czy włosy są suche, czy mokre po basenie, za samo takie dotykanie tracił pracę z miejsca. Lub jeszcze inny nauczyciel z innej gdańskiej szkoły za samo klepnięcie uczennicy w strefy intymne również tracił pracę od razu z miejsca. Ufałem, że człowiek, który swoimi zaburzeniami, nieuleczalną chorobą, jaką jest pedofilia, i gdy skrzywdził setki osób w o wiele bardziej obrzydliwy, przebiegły i obślizgły sposób, po prostu odejdzie. Ale wiedzą Państwo, co się stało? To nie pedofil odszedł z tej szkoły, ale pani dyrektor. Wcześniejsza pani dyrektor straciła pracę z tego powodu, a zwykły nauczyciel pedofil, siedzi i czeka jutro na wasze dzieci. I każdego dnia, dopóki tam jest i dopóki ma prawo tam uczyć, bez badań psychologicznych, na temat jego nieuleczalnej choroby, jaką jest pedofilia, bez dokumentów, iż podjął on leczenie, terapię. Pedofilia jest chorobą nieuleczalną, ale właśnie za pomocą terapii można ją dobrze kontrolować. W ostatnich latach ludzie również chcieli badać i kontrolować jedną chorobę. Niektórzy, wierząc
w jej kontrolę, zakładali nawet maseczki na twarz. Dlaczego nikt nie kontroluje choroby nauczyciela, który wedle setek osób ma ewidentne jej objawy? A w ciągu ostatnich 3 lat ludzie zostawali w domach i testowali się z powodu tylko jednego kichnięcia. Kiedyś w wyborach prezydenckich w Gdańsku startował jeden poseł, Grzegorz Braun, abstrahując już od zapatrywań politycznych. Ale pan Braun wówczas użył takich słów i mówił publicznie: Gdańsk to miasto układów. I że panuje tutaj tak zwany układ gdański. Drodzy Państwo, czy to, że od 30 lat siedzi tutaj nieruszony pedofil i prędzej dyrektor szkoły straci pracę niż zwykły szeregowy nauczyciel, jest elementem rzekomego układu gdańskiego? Jakie trzeba mieć plecy, żeby być zwykłym nauczycielem pedofilem i realizować swoje pedofilskie zaburzenia i korzystać swobodnie z dzieci, korzystać z waszych dzieci? Czy to przypadek, że w Gdańsku rządzi nieprzerwanie od 30 lat jedna opcja polityczna i też od 30 lat niepowstrzymanie urządza sobie obleśne igraszki gdański pedofil? Każdy musi sobie na te pytania odpowiedzieć samemu. Po zgłoszeniu 3 lata temu, zapewne dzięki pani Dulkiewicz, sprawa z początku ruszyła. Jednak później rzeczywistość okazała się o wiele bardziej przerażająca niż sądziłem. Dlatego, bo jutro pedofil będzie zajmować się państwa dziećmi i brać za to państwa pieniądze. Pieniądze z państwa kieszeni. A pani dyrektor, która chciała ruszyć pedofila, już dawno nie istnieje. Ponieważ w ciągu ostatnich lat mocno uwierzyłem w osobę Pana Jezusa, chciałbym powiedzieć kilka słów prawdziwych, prawdy na temat tego człowieka, pedofila, ale też nauczyciela i człowieka. Jest on najlepszym nauczycielem, jakiego znałem. Ciężko mi się to mówi, ale no taka jest prawda. Jest on najlepszym nauczycielem, jakiego znałem w życiu. Wspaniale tłumaczył on zagadnienia ze swojej dziedziny. Organizował wycieczki. Tyle, ile ja i wielu moich kolegów odbyło z nim wycieczek, to chyba ja nawet ze swoimi własnymi dziećmi tyle nie odbyłem do dzisiejszego dnia. Był on często surowy i bardzo wymagający, ale jednocześnie to dzięki niemu opanowałem cały materiał trudnych przedmiotów, jakie nauczał. Specjalnie nie podaję tutaj, jakie to były przedmioty, aby nic złego się temu człowiekowi nie stało, aby nic złego od ludzi nie spotkało tego człowieka, choć jednocześnie sam się ujawnia oficjalnie. Budził respekt przez swoją naukę, pracę i zaangażowanie. Miał wiele zalet, ale miał też jeden mały sekret. Był pedofilem. Pedofilia jest nieuleczalna, proszę Państwa. Czasem nie wytrzymywał napięcia i swoje obrzydliwe pedofilskie żarty wplatał w materiał dydaktyczny. A najgorsze, gdy organizował wycieczki z noclegiem, tak zwane biwaki, i tak sprytnie rozporządzał łóżkami, że łóżek magicznie było dokładnie tyle, ilu uczestników. Minus jedno łóżko. Szybko stawało się jasne, że to jedno dziecko, jeden młody chłopczyk będzie musiał spać z nim, z pedofilem. Wyobrażacie sobie Państwo, co musiało się dziać później w nocy? Ja nie. Ja bym się bardziej zastanawiał nad tym, co się działo, zanim następowała noc. Otóż chłopcy musieli się bić. Bić o łóżka. Bić o to. Bić między sobą. Bić ze swoimi kolegami i przyjaciółmi. O to, żeby nie spać z pedofilem. I najsłabszy spędzał z nim noc. System idealny. Dzieci między sobą zaszczute, a pedofil dostaje w swoje objęcia najsłabszego, pobitego chłopca, żeby dobrze się nim przez całą noc zaopiekować. Z zawodu jestem pracownikiem socjalnym. Studiowałem też archeologię. Do dzisiejszego dnia współpracuję z archeologami w Gdańsku i nauczony doświadczeniem wiem,
że do czasu, kiedy naukowcy czegoś fizycznie nie odkopią, nie odkryją, to dane znalezisko w archeologii w zasadzie nie istnieje. Ale to nie znaczy, że jego tam nie ma. Tak samo to nie znaczy, że nie widzą Państwo pedofila i że to znaczy, że jego tam nie ma. Jutro tam będzie. Jutro tam będzie. Mój dziadek, Evangelos Stambuldys, Grek z pochodzenia, żołnierz armii greckiej, ale też armii krajowej, opatentował po wojnie wynalazek, który teraz z pewnością znajduje się w każdym z Państwa domów. Jego syn, mój wujek, również opatentował jednak bardziej skomplikowany wynalazek z dziedziny procesorów w latach 70. Były już takie skomplikowane rzeczy w tamtych czasach. No już to nie mogło być w każdym z Państwa domów, ale zmierzam do tego, że do czasu odkrycia ktoś musi być prekursorem. A prekursorzy często są wyśmiewani. A jakiś czas po odkryciu każdy mówi, że to oczywiste. Mam nadzieję, że prawda zatriumfuje. I każdy kiedyś powie te słowa. Tak, to ten pedofil z Moreny. Ale teraz się leczy, jest na terapii, choroba pedofilia jest pod kontrolą i w razie czego my, społeczeństwo, odebraliśmy mu dostęp do małych dzieci, ewentualnie może uczyć swojego przedmiotu w pobliskim liceum. Niedaleko tu się znajduje liceum na Morenie. Żeby być uczciwym, to nawet ten pedofil swojego czasu, pod koniec 8 klasy, zafascynował się tym, że ja, Olaf, nie chwaląc się, odkryłem nowe rozwiązanie w nauce, w dziedzinie, którą on nauczał. Wertował on przez 2 tygodnie wszystkie dostępne książki i podręczniki akademickie, po czym wstępnie ogłosił, że Olaf chyba znalazł nowe rozwiązanie w nauce, którą on wykłada. Niedługo potem wszystko się skończyło i poszliśmy do liceum. Wielki szacunek dla tego człowieka i za to, co zrobił, jednak to nie zmienia faktu, iż musi ten pan pójść na terapię. Miliony Polaków interesuje się tym, czy można na odległość wskazać miejsce zaginionej osoby. Jeżeli weźmiemy pod uwagę największe historyczne poszukiwania zaginionego człowieka w Polsce, to zgłosiło się do nich setki różnej maści osób zajmujących się tym tematem. Niektórych nawet bardzo znanych. Nikomu jednak nie udało się to, pomimo rozlicznych prób. Miliony Polaków wyznaczało różne miejsca, tysiące Polaków osobiście szukało zaginionego człowieka pod Warszawą. Jednak bezskutecznie. Ja natomiast udowodniłem, że jest to możliwe. Podjąłem tylko jedną próbę, wskazałem jedno miejsce i tam dokładnie znajdował się ten zaginiony człowiek. Przypadek? Dla sceptyków być może przypadek. Jeśli tak, to wtedy 1 na miliony. Metoda? Dla wierzących tak. Jednak na chwilę obecną metoda niekonwencjonalna. Ale na pewno godna zbadania. I tym zajmuje się mój kanał. Nie mówcie Państwo, że coś nie istnieje, jak czegoś nie widzicie. Bo powietrza też nie widzicie, a cały czas nim oddychacie. Pedofil istnieje i jutro będzie zajmował się waszymi dziećmi w szkole podstawowej numer 1 na Morenie imienia Mariusza Zaruskiego. Nie oceniajcie Państwo prawdziwości moich słów na podstawie nazwy kanału na YouTubie. Każdy ma swoje pasje, hobby, ale to dzięki prekursorom świat się zmienia. Pomóżcie mi go zmienić. Rozsyłajcie ten film, gdzie tylko możecie. Jutro pedofil będzie zajmował się waszymi dziećmi za wasze pieniądze. Czy państwo polskie na to pozwoli? Czy miasto Gdańsk na to pozwoli? Tak. Bo pozwala na to od 30 lat. Z Panem Bogiem.